Tego dnia przejechaliśmy około 130 km, aby dostać się z Sewilli do Rondy. Już podczas drogi było jasne, że ponownie będziemy zwiedzać w deszczu. Udało nam się trafić na hostel w dobrej lokalizacji, więc do pierwszych atrakcji potrzebowaliśmy zaledwie kilku minut. Ronda również przywitała nas beznadziejną pogodą. Tutaj nawet trochę pada śnieg. Jest to piękne miasto z charakterystycznymi mostami nad wąwozem. Postaramy się zobaczyć tyle, ile będziemy w stanie. Warto wspomnieć, że samo miasto leży na wysokości do 739 metrów. Ronda składa się z dwóch dzielnic. Pierwsza to arabska Ciudad, a druga to ta powstała po rekonkwiście, Mercadillo. Dzielnicę przecina rzeka Guadalevin, stanowiąc jednocześnie naturalną granicę między nimi. Łączą je natomiast okazałe mosty, które wraz ze stromym wąwozem pierwszy raz mogliśmy podziwiać z ogrodów Jardines de Cuenca. Do dzielnicy arabskiej udaliśmy się przechodząc mniejszym mostem, Puente Viejo. Przez pogodę część atrakcji była zamknięta, a część po prostu odpuściliśmy, przechodząc tylko obok. Dalsza droga prowadziła obok miejskiego muru, zabytkowych pałaców, minaretu świętego Sebastiana, aż do placu Plaza Duquesa de Parcent, wokół którego znajduje się ratusz, kościół z arkadami, dwa klasztory i kaplica. W pobliżu jest również pałac Mondragon z 1314 roku. Puente Nuevo to wysoki na 98 metrów i długi na 66 metrów najbardziej znany most Rondy, będący jej główną wizytówką. Pierwotnie został on wybudowany w 1735 roku. Niestety po 6 latach użytkowania most zawalił się, przyczyniając się do śmierci około 50 osób. Jego odbudowa zakończyła się dopiero w 1793 roku. Aby zobaczyć go w całej okazałości, wraz z wodospadem i skałami, na których stoi miasto, postanowiliśmy zejść na dwa punkty widokowe. Na niższym z nich znajduje się łuk Chrystusa, stanowiący jedną z dwóch zachodnich bram miasta. Pogoda zapowiada się lepsza na jutro, na nasz wypad w góry, tylko szkoda, że tak późno. Rekompensatą za warunki atmosferyczne była ładna tęcza, którą mogliśmy podziwiać ze szczytu wspomnianego mostu. Na sam koniec zaszliśmy pod arenę byków i na kolejny punkt widokowy. Ronda to bardzo ładne, urokliwe i świetnie położone miasto, które jednak da radę zwiedzić w jeden dzień. Tak wyglądały warunki panujące w naszym hostelu. Następnego dnia, z samego rana, udaliśmy się na blisko 60-kilometrową przejażdżkę na początek bardzo znanego szlaku górskiego Caminito del Rey, czyli Ścieżka Króla. Już teraz zapraszam Was do obejrzenia montażu z jego przejścia.